Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Witam swoich subskrybentów, witam również oglądaczy mojego kanału, których zachęcam oczywiście do subowania. Jeżeli chcecie być informowani na bieżąco, to jest tam taka ikonka dzwonka. Wystarczy kliknąć w nią i będziecie mieli informacje o nowościach na kanale. Im Was więcej, tym moja współpraca z YouTube'em będzie jeszcze lepsza. Jeden z subskrybentów zadał mi ostatnio pytanie, który model Karasia, a następnie PZL-a wybrałbym dla siebie. No i powiem Wam, że ja mam problem. To zależy, którą wersję, bo część wersji produkuje Arma Hobby, polska firma. Dubluje się razem oczywiście z IBG Models, też polską firmą, ale IBG Models wydało więcej wersji, jak i również wersji polskich samolotów PZL-P w innych oznaczeniach, czyli na przykład mamy greckie, tureckie, z tego co pamiętam rumuńskie, chyba greckie, tak, chyba greckie są. I tutaj powiem Wam, też zwróciło moją uwagę, że jak zauważycie, i są tego unboxingi, firma Arma Hobby, wydając PZL-e, wydawała je w dwóch wariantach. Model Kit i Expert Kit. IBG nie robiło czegoś takiego, po prostu kupowaliśmy tego PZL-a i mieliśmy w każdym PZL-u, nie mamy rozgraniczenia właśnie na Model Kit czy też Expert Kit, tylko mamy po prostu, tak jak IBG uznało, tak z takich elementów składa się model. Arma zmieniła już tą politykę i na przykład w Model Kicie mieliśmy elementy plastikowych ramek i mieliśmy na przykład, powiedzmy, 4 wersje kalkomanii, i na przykład blaszki mieliśmy, maski do tego mieliśmy dokładane. I Expert Kit różnił się, znaczy był dużo bogatszy, jeżeli chodzi o dodatkowe elementy. Model Kit, no ubogi krewny, powiem Wam, wypadał, że słabo. Oczywiście różnica w cenie była też spora, relatywna do zawartości. Ale niektóre elementy, powiem Wam, nie wiem, czy by były wszystkie wykorzystywane. I tu każdy kupujący miał problem, ponieważ tak, miał Golasa, czyli Model Kit, i miał wypasiony model w Expert Kicie. Ale na przykład w modelu tym podstawowym, czyli Model Kit, pewne elementy powinny zawierać się po prostu w secie. IBG nie zrobiło tego rozgraniczenia i moim zdaniem jest to fajne. Na plus działa IBG. A teraz posłuchajcie, zajrzymy po prostu na same ramki. Ja Wam będę je dokładnie pokazywał. Porównamy sobie skrzydła, kadłuby, koła. Będziecie widzieli detal. Ja nie będę chciał Wam podpowiadać, który model wybrać. To już tą decyzję Wy podejmujecie. Ja mogę Wam zasugerować jedynie, możecie kupić jeden i drugi. IBG model możecie mieć w tej wersji z ilustracji, a na przykład PZL P11C w oznaczeniach po prostu kopu. Czyli tu mamy taki model PZL P11C Kresy i mamy tutaj po prostu samoloty, które należały do Korpusu Ochrony Pogranicza. W skrócie KOP. Później WOP, czyli Wojska Ochrony Pogranicza, a dzisiaj Straż Graniczna. I tutaj po prostu teraz zaglądamy do pudełek. Po prostu wyjmiemy ramki i porównamy sobie kalkomanię. Z
z tych elementów, tutaj sobie przesunę kamerę, z tych elementów tu mamy, proszę bardzo, tak, ja sobie nie będę tutaj zawracał głowy instrukcją wam dzisiaj. A tu mamy, proszę bardzo, macie też oddzielne inboxy tych modeli, ale dzisiaj faktycznie przydałby się taki unboxing i już sobie porównujemy. To jest od IBG. I teraz tak, co nam proponuje IBG? Kamera zjeżdża. IBG daje nam taki zestaw blaszek. Bardzo, bardzo bogaty zestaw. I to jest tak naprawdę taki zestaw do wszystkich modeli PZL od numeru. Tutaj mamy na blaszce zaznaczone 72 517, 72 526, czyli 9 modeli. I to jest zestaw, widzimy, tutaj mamy pełną osłonę kabiny, tu mamy tylko wiatrołapy i mamy elementy oczywiście do kabiny, na zewnątrz również. Po prostu IBG nie bawiło się w mniejszą, większą blaszkę. Daje nam również jedno w tej samym zestawie klisze, gdzie są po prostu, proszę bardzo, gdzie mamy oszklenie, które montujemy do tych elementów fototrawionych. Wklejamy i mamy bardzo cieniutkie oszklenie, a tutaj mamy oczywiście oszklenie standardowe, plastikowe. Również IBG nie bawiło się w rozcinanie. Daje nam pełen zestaw, posłuchajcie, właśnie oszklenia, czyli tu mamy same wiatrochrony, to będą elementy 6, 5, 4. Tu mamy zestaw do, posłuchajcie, pełnego oszklenia kabiny. Czyli tak jak na przykład Cobus czy PZL P24. A co nam daje Arma? Arma oczywiście tutaj w tym zestawie podstawowym Arma stosuje jedna ramka i wszystkie elementy. To jest duża zaleta. I tu sobie, jeżeli chodzi o Armę, Arma po prostu daje nam dedykowane do tego oszklenie i koniec. Mamy wiatrołapę i to jest R002 i według instrukcji odpowiednią owiewkę montujemy. Jeżeli chodzi o kalkomanię, to zgodnie z instrukcją z tyłem mamy po prostu 4 wersje. Tu jest taka dodatkowa kalkomania. Dokładnie do tej wersji to jest model o numerze właśnie 717 i to jest uzupełnienie. Jeżeli chodzi o element fototrawiony, to mamy tylko taką małą blaszkę pitu-pitu z pasami, celownikiem i czymś jeszcze. I powiem wam, że no okej, dobra, no. Aha, i tutaj ta większa, ta kalkomania rzeczywista, tak się prezentuje. Mamy oczywiście tutaj detale, napisy, oznaczenia wszystkie. Mamy też deskę rozdzielczą. Tak prezentuje się kalkomania od Arma Hobby. A zaraz zobaczymy kalkomanię od oczywiście IBG. Tylko odpowiednio sobie pochowam te elementy, żeby nie ginęły. Blaszka od drugiej strony oczywiście. A jeżeli chodzi o IBG, jak zwykle dało troszeczkę ciała z tym swoim zakrywaniem, zaklejaniem.
zamiast zrobić pełen dostęp, musicie chwilę poczekać. IBG dało taki zestaw łącznie z kalkomaniami, które naklejamy na opony i mamy markę producenta w kolorze białym, jak i również szarym. No i sama blaszka, tak? Blaszka jest zafoliowana. Tutaj mamy te elementy kliszy. No tak, kliszę. Proszę bardzo. I zafoliowaną, pokrytą z obu stron folią, blaszkę. Duży plus. I ta blaszka jest w porównywalnej cenie co model Army. Tu właśnie IBG przebija pod tym względem Arma. Powolutku tu sobie część pochowam. No i teraz popatrzmy, co tu mamy. Skrzydła. Zaczniemy, posłuchajcie, od skrzydeł. Tutaj IBG ma strasznie, bo tyle narobiło wersji PZL, że już samemu można zgłupieć. Proszę bardzo. Mamy skrzydła, wiecie co? I tak polecimy. Skrzydła IBG na górze. Skrzydła Arma Hobby. Te same wersje, dużo delikatniejsze jest, bo tutaj miał blachę ryflowaną mocno właśnie PZL. I w IBG, to co wielokrotnie podkreślam, jest bardziej wyraźny, do skali, znaczy to nawet przeskalowany. Jeżeli chodzi o Armę, to jest on bardzo delikatny, praktycznie niewidoczny. I powiem Wam teraz, jak ja bym stosował pre-shading, to powiem Wam, że fajniej efekt końcowy by chyba wyglądał na Arma Hobby. I tu mamy w IBG dodatkowo stateczniki. A możemy domontować, a już w Arma mamy. W ten sposób opracowało dwóch producentów. Teraz sobie lukniemy na drugą stronę skrzydeł. I tutaj zauważymy, że jest różnica polegająca na tym, że to są skrzydła, tak zrobili, o, w ten sposób. Po lewej stronie znajduje się IBG, po prawej znajduje się Arma Hobby. Możemy zamontować ruchome po prostu stateczniki w skrzydłach. Dobrze. Skrzydła, możemy powiedzieć, mamy obcykane. Teraz powiem Wam, szukam kadłuba, który jest jednak jedną z najważniejszych części w tym wszystkim. I tak wygląda ramka od IBG. No pochlastana strasznie, pocięte te elementy są, no tak zaplanowali. Proszę bardzo. I mamy lewa część kadłuba Arma na dole, prawa część kadłuba troszeczkę inaczej zrobione jest, zwróćcie uwagę. Mniej więcej, o kurczę, będzie ciężko przypasować. Na dole, czyli jasno-szary, jest Arma, ciemno-szary IBG. Tak się prezentuje. Bardziej taki charakterny, powiedzmy, o ile można tak powiedzieć, no jest różnica tutaj, posłuchajcie, w tych tutaj sprawach silnikowych, które teraz prezentuję, troszeczkę jest delikatniejszy w Armie, tu jest taki dość ostry, mocny, to zależy już od tego, no inaczej troszeczkę mocowanie, mamy wszystkie tutaj elementy wykonane praktycznie identycznie. No, różnica, zwróćcie tak jak jest ogon. Troszeczkę tu mamy na zewnątrz takie otwory, klapki, do których, ale to nie są ani otwory, ani klapki. Do tego podklejamy tutaj w to miejsce podpórki pod stateczniki poziome, ogonowe.
I teraz lukamy na drugą stronę. Tak samo. Na dole mamy, posłuchajcie, arma hobby. A i tutaj jest różnica. Zobaczcie zobaczcie tutaj. Raz, dwa, raz. O tak będzie lepiej to widać. Linie podziału wyglądają na identyczne wszystkie, ale tutaj mamy, zobaczcie, dodatkową płytkę, powiedzmy, a tutaj nie mamy. I teraz waszym zadaniem jest odrobienie lekcji, która jest prawidłowa. Nie mam przy sobie planów. Tutaj mamy silnik, tak? I silnik zaraz wam pokażę, jak wygląda w PZL. Tak. Tu mamy osłonę. Po lewej stronie arma, po prawej IBG z jednej strony i z drugiej strony. Po prostu mamy zabawę w wycinaniu. Koła. Proszę bardzo. No dość ciężko będzie, ale proszę bardzo. Jasno-szare arma, ciemno-szare to są oczywiście IBG. Karabiny. I gdzie są karabiny? Tutaj nie muszą być gdzieś karabiny. To są chyba te elementy. Jeżeli chodzi o karabiny, proszę bardzo, tak prezentują się karabiny od IBG. Są kompletne, tak? Nie musimy nic sklejać. Kolejne rzeczy. Aha, jedna rzecz. Dostajemy teraz tak. Śmigło. Śmigło od army, jasno-szare, no jest bardziej delikatne moim zdaniem. A tu mamy śmigło od IBG. To jest IBG. Tak się prezentuje. Tak prezentuje się od army. Jest w dwóch częściach, tak? Osłona silnika i tu mocujemy śmigło. I osłona, posłuchajcie, silnika. Tak. Arma rozwiązała to w ten sposób, że tu mamy dwa elementy ze sobą. Nie tak. To jest IBG, jasno-szary, arma hobby. I to moim zdaniem jest lepsze rozwiązanie, ponieważ teraz musimy poszukać silnika, który znajduje się. No i teraz szukamy silnika. Tu jest silnik, dobrze. I tu są też lotki. Silnik od IBG jest w całości. Arma po prostu złożyła ten w jedną całość. I powiem wam, że nie wiem, czy to nie jest lepsze. Chociaż jak teraz się tak ogląda, to powiem wam, że ten element silnika jest oddzielnie. Lepiej się prezentuje. Osłona silnika, arma dwuczęściowa. Tutaj mamy na środku, o tu. Część w ten sposób obrócę. Proszę bardzo. Element 15 i element, no tutaj nie ma akurat, chyba 11 to jest. I tu mamy klatkę, jedną z elementów klatki wnętrza, tutaj drugą wnętrza kabiny pilota. To mamy. I teraz tak, jak to rozwiązał właśnie tą sprawę. Nie widzę tego elementu, znaczy on jest na pewno gdzieś,
który wklejamy od spodu. Szukamy sobie w armie. Nie, ten element jest razem tutaj całość. Chyba tak. Tutaj więcej elementów daje nam Arma Hobby. Przepraszam, IBG. Osłona silnika. Do wersji właśnie tej. Dodatkowo tutaj są właśnie te lotki, tak, które tu się znajdują już w skrzydłach. IBG zafundowało nam oddzielnie. Czy coś jeszcze? Nie, dobrze. Następne ramki. No i teraz tak, tu musimy się posługiwać już instrukcją. Już poczekajcie. Co dalej? Powiem wam tak. Zagłówki. Tu widzimy zagłówek ARM. Tu widzimy zagłówek IBG. Ale czy znowu nie IBG nie zrobiło nam dodatkowego jakiegoś ząga? Nie. I teraz powiem wam tak. Stateczniki. Tak rozwiązanie pokazał nam IBG, Arma. Tu mamy rozwiązanie od IBG. Ciemnoszary to jest IBG, ale mamy też ten element. Proszę bardzo. Podpórki. A podpórki od Army wyglądają tak. Tu są podpory IBG, podpory pod Armę. I powiem wam, jeżeli chodzi o elementy, tu mamy elementy i nie da się ich porównać, elementy statecznika pionowego i to są elementy znowu wnętrza kabiny. I mamy jeszcze tutaj oddzielną ramkę z podpórkami do podwozia i skrzydeł oraz fotel pilota. Tak? O tak, w ten sposób. A jeżeli chodzi o fotel pilota w Arma, to tu jest. I wiecie co? Myślę, że na tym powinniśmy zaprzestać, bo można powoli oszaleć. I teraz tak, na tym sobie zaprzestaniemy. Widzieliście też elementy na ramkach. To jest instrukcja od IBG, to jest instrukcja od Arma Hobby. Tu mamy cały zestaw, a jeżeli chodzi o zestaw standardowy według IBG, to ten zestaw prezentuje się tak. Ceny są bardzo podobne, zbliżone do siebie. I teraz tak, czy będziecie chcieli bardziej delikatny model od Arma Hobby, mniej skomplikowany, czy taki z charakterem model od IBG, gdzie są wszystkie elementy ostrzejsze, ze względu na skalę też, i musicie w tej chwili już podjąć tą decyzję samodzielnie i ja was z tą decyzją pozostawiam sam. Ci, co ze mną osobiście rozmawiają, wiedzą, jakich ja wyborów wykonałem. I koniec. Nie będę wam nic narzucał, nie chcę. Macie porównanie tych najważniejszych elementów od dwóch polskich producentów modelu PZL P11C. I tak samo wygląda. Macie również Expert Seta, który jest dużo droższy, na kanale. Dziękuję wam, życzę miłego dnia, do widzenia.